Dzisiaj chciałbym pokazać Wam to, co lubię najbardziej, czyli realne sposoby na przyspieszenie, zoptymalizowanie i zautomatyzowanie produkcji. Znowu wracamy do tematu Waszej ulubionej fikstury, ale tym razem w wydaniu Mega. Przedstawiam Wam przyrząd, który pozwala nam frezować jednocześnie aż 30 elementów, a wszystko to wymyśliliśmy i stworzyliśmy sami. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Zaczęło się od konkretnej potrzeby. Mamy obecnie zlecenie na bardzo dużą ilość powtarzalnych małych elementów. Wiedzieliśmy jedno: nie chcemy i nie możemy wkładać tych detali pojedynczo do maszyny. To by nas zabiło czasowo i ekonomicznie. Pamiętacie odcinek, w którym pokazywałem Wam specjalną fiksturę z negatywem detalu? Wtedy to była po prostu fikstura na pojedyncze sztuki. Ale firma Davida, pomysłodawcy tych maszynek, bardzo fajnie się rozwija i teraz zamawia u nas dużo większe partie. To, co działało przy mniejszej skali, przy prototypach, dzisiaj byłoby wąskim gardłem. Musieliśmy zoptymalizować ten proces i tak powstała mega fikstura, czyli nasz heksagon. Zamiast bawić się w pojedyncze mocowania, wykorzystaliśmy naszą oś obrotową w hasie i zaprojektowaliśmy heksagon, którego kształt pozwala na zamocowanie 6 osobnych paletek, z których każda mieści 5 formatek. To daje nam 30 detali w jednym cyklu. Nasz heksagon to uniwersalne rozwiązanie i pozwala na paletyzowanie dowolnych, mieszczących się na nim detali. W tym przypadku cały proces oparliśmy na 3 typach paletek dla 3 zamocowań. W pierwszym zamocowaniu obrabiamy surowe formatki. Tutaj dzieje się większość roboty. Żeby stabilnie złapać surowy materiał, użyliśmy specjalnych pazurków zaciskowych. To one trzymają materiał na miejscu podczas agresywnej obróbki. Dzięki temu, że te zaciski są stosunkowo małe, możemy zmieścić na paletce znacznie więcej formatek. Mimo swoich gabarytów mają ogromną siłę trzymania. Jak widzicie tutaj, nawet przy tak małym punkcie styku, cały układ, paletka, formatka i zaciski bez problemu wytrzymuje ogromne siły skrawania. I taka ciekawostka. Te pazurki zaciskowe też wykonaliśmy sami, także na naszym hasie. Kiedy mamy gotową bazę, przechodzimy do kolejnych etapów. Mamy paletki na drugie zamocowanie, gdzie wykańczamy detal z drugiej strony, oraz na trzecie zamocowanie. Całość bazuje na systemie kołków pozycjonujących paletki na heksagonie. Każda płytka jest dokręcana 8 śrubami, co przy 30 elementach na osi obrotowej daje nam pewność, że nic nie drgnie, a precyzja zostanie zachowana od pierwszej do ostatniej sztuki. To rozwiązanie kompletnie zmienia nasze podejście do tematu. Można powiedzieć, że dzięki temu mamy wirtualną zmianę. Oś obrotowa indeksuje się po każdej stronie, a my, żeby mieć pewność, że proces przebiega bezawaryjnie, wdrożyliśmy gęsty system kontroli. Program wymusza na maszynie sprawdzenie i pomierzenie narzędzi nie tylko po całej paletce, ale nawet po niektórych operacjach na pojedynczej formatce. Sprawdzane narzędzie musi się mieścić w pewnym zakresie tolerancji. Jeśli sonda wykryje, że z narzędziem stało się coś niedobrego, proces zostaje natychmiast zatrzymany. W przyszłości planujemy też dołożyć kamerkę z podglądem online, żebyśmy mogli kontrolować sytuację z poziomu telefonu. Czy to się opłaca? Przy takiej skali zamówień absolutnie tak. Sam proces frezowania pierwszego zamocowania dla tych 30 sztuk to aż 30 godzin pracy maszyny. Przez ponad dobę maszyna zarabia, a operator jest wolny i może zajmować się innymi zadaniami. Wyciągamy z maszyny maksimum efektywności, a heksagon zostaje u nas jako uniwersalna baza pod kolejne projekty.
Jak widzicie, my w AMS uwielbiamy takie customowe rozwiązania, bo one realnie zmieniają reguły gry na produkcji. Wielkie dzięki dla całej mojej ekipy za ukończenie tego projektu z sukcesem. Dzięki za dzisiaj i oczywiście jak zawsze zostawcie komentarz i dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!